Lata 50. i 60. XX wieku. Środek zimnej wojny, ale również i wyścigu o dominację na Ziemi oraz pierwsze kroki w kosmos. Wyścig na Księżyc. Walka pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim o to, kto jako pierwszy wyśle człowieka na Księżyc. Rywalizacja ta nie była tylko ze względu na fakt posiadania pierwszego człowieka, który postawi stopę na naszym naturalnym satelicie. Był to także test technologicznej przewagi oraz symboliczna próba naszej zdolności do przekraczania granic niemożliwego. Zanim człowiek postawi stopę na Księżycu, to zwierzęta były pierwszymi, które miały przekroczyć atmosferę naszej planety. To one jako nieświadomi bohaterowie otworzyli drzwi do nieznanego, odważnie stawiając pierwsze kroki w przestrzeni kosmicznej, torując tym samym późniejszą drogę dla ludzi. Jest rok 1957. Zwykły pies rasy mieszanej jest chwytany na ulicach Moskwy. Łajka, bo tu o niej mowa, stał się później bohaterem Związku Radzieckiego. Został wysłany na pokładzie Sputnika II, pierwszej misji w historii, w której brał udział jakikolwiek ssak. Jej zadaniem było sprawdzenie, jak żywe organizmy reagują na warunki kosmiczne. Niestety Łajka nie wróciła na Ziemię, zginęła prawdopodobnie po około 7 godzinach lotu z powodu przegrzania. Jej los jednak był przesądzony od samego początku, ponieważ radzieccy naukowcy nie planowali powrotu psa na Ziemię ze względu na trudności techniczne. Choć pies Łajka nie przeżyła tej podróży, jej poświęcenie miało nieocenione znaczenie. To ona pomogła otworzyć drogę dla kolejnych misji kosmicznych. Jej historia jest przypomnieniem o poświęceniu, które czasami towarzyszy pionierskim odkryciom i o niebezpieczeństwie, jakie często z nim idzie. Rok 1960. Znowu Związek Radziecki. Wysyła na orbitę Belkę i Strelkę. Dwa psy. Misja ta miała miejsce na pokładzie Sputnika 5, a jej cel był jasny: sprawdzić, jak organizmy żywe radzą sobie z długotrwałym pobytem w przestrzeni kosmicznej. Ich sukces stał się symbolem nadziei, że człowiek również będzie w stanie przeżyć podróże w kosmos, oraz dołożył kolejną cegłę do coraz szybciej pędzącego przełomu. Misja Belki i Strelki była przełomem. Sukces tej misji otworzył drogę do kolejnych misji załogowych, ponieważ pokazał, że życie, nawet to tak małe jak psa, może przetrwać w ekstremalnych kosmicznych warunkach. Dało nam to nadzieję na powodzenie naszych przyszłych projektów. W 1963 roku, 6 lat po Łajce, przyszła kolejna Felicet, pierwszy kot, który poleciał w kosmos. Jej misja, choć mało znana, była absolutnie przełomowa. Felicet wyruszyła na pokładzie rakiety Voronik HG-1 wysłanej przez Francję z terytorium dzisiejszej Algierii z Sahary. Jej lot trwał zaledwie 15 minut, ale w tym czasie zyskała ogromne znaczenie dla rozwoju lotów w kosmos oraz reakcji organizmów na mikrograwitację, ponieważ kotka przez krótki czas jej doświadczyła. Misja zakończyła się sukcesem, a kapsuła z kotem na pokładzie wylądowała w całości. Choć nie było to tak spektakularne jak misje załogowe czy inne projekty radzieckich naukowców, Felicet pokazała światu, że żywe organizmy są w stanie przetrwać mikrograwitację bez żadnych uszczerbków. Był to kolejny ważny krok do późniejszego wystrzelenia ludzi na Księżyc. Wszystkie te zwierzęta, ich misje i ofiary stanowiły integralną część wyścigu na Księżyc. Po dekadach rywalizacji 20 lipca 1969 roku o godzinie 20:17 i 40 sekund Amerykanin z misji Apollo 11, Neil Armstrong, wraz ze swoimi kompanami jako pierwszy człowiek w historii staje na powierzchni Księżyca. To jeden mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości, powiedział. Zdanie to wstrząsnęło światem i otworzyło nową erę eksploracji kosmosu. Chociaż zaledwie kilku ludzi stanęło na Księżycu, ich sukces był wynikiem długiej i bolesnej drogi, która prowadziła przez wielkie poświęcenia, wiele śmierci ludzi, jak i zwierząt, których odwagę należy uhonorować. Dziś, ponad pół wieku później, kosmiczna przygoda nie kończy się. Elon Musk i jego firma SpaceX, jak wiele podobnych im organizacji takich jak NASA, kontynuują tę misję,
znoszącą na zupełnie nowy poziom. Ich ambicje albowiem sięgają już nie tylko po Księżyc, ale mierzą znacznie dalej, bo aż po Marsa. Rakiety, które przez ostatnie lata zostały poddane znaczącym usprawnieniom, są dziś nieporównywalnie lepsze od tych, którymi ludzie po raz pierwszy zdobywali kosmos. Choć nie wysyłamy już zwierząt w przestrzeń kosmiczną, historia wciąż jest częścią naszej pamięci. To właśnie dzięki ich poświęceniu mamy dzisiaj możliwość spełniania naszych marzeń, które kiedyś wydawały się nam nierealne. Kto wie, co przyniesie jutro, bez wątpienia ludzkość staje na progu nowej ery, w której będziemy mogli sięgać gwiazd.